Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Zapraszam Was do sprawdzania czytań na wrzesień, które już są na moim kanale. Tutaj gdzieś na górze je podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, czyli znak słoneczny i ascendentalny, żeby można było wyciągnąć wiedzę z obu czytań. Zacznijmy i dzisiaj zaczniemy od osób spod znaku Raka. Wszystkiego dobrego dla osób obchodzących urodziny. A nie, no tak, od Raka? Od Panny. Słuchajcie, ale pomyłeczka. Panny, witam Was na czytaniu tygodniowym. Wszystkiego dobrego dla wszystkich obchodzących urodziny. Jaka będzie dla Was ogólna energia? No dobra. Tutaj sama karta chciała wyjść, więc ją weźmy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No tutaj nawet nie zauważyłam, ale jedna karta była przyklejona pod spodem, ale jej nie biorę. Co odchodzi do przyszłości? To jakby był zastój w pewnej relacji, która na razie jeszcze się nie odnawia. Coś na tej zasadzie. Jak Wy się przedstawiacie? No, słuchajcie, jest tutaj pewnego rodzaju tęsknota i zawieszenie. Być może jest to przekaz dla osób, które niedawno rozstały się z kimś, albo w ogóle gdzieś ich drogi się po prostu rozeszły w taki sposób naturalny. Jaka będzie dla Was rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, jakby wcale nie musi to być przekaz tylko i wyłącznie na jakąś relację, która się zakończyła, bo wiadomo, że nie każdy jest w takiej samej sytuacji, ale postaram się gdzieś pokazać, powiedzieć kilka innych scenariuszy. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 4 monet i tutaj ta karta mogłaby sugerować, że chcecie przytrzymać przy sobie jakiś skarb i albo kogoś, albo jakąś relację może, która rzeczywiście gdzieś się kończy lub zakończyła. Ewentualnie w ogóle tutaj ja mam wrażenie, że będzie to dosyć taki kontemplacyjny tydzień. Tak mi się wydaje, że poprawnie powiedziałem. I tutaj rzeczywiście musicie coś sobie przepracować, przemyśleć i zastanowić się, co jest Waszą siłą, jak można rzeczywiście z tej sytuacji, może nie to, że wyjść, ale jak sobie z jakiejś trudnej sytuacji, jak sobie z trudną sytuacją na przykład poradzić. Tak bym gdzieś zasugerował. 4 monet tutaj sugeruje, że jest to tydzień, w którym trzeba docenić siebie i swoje możliwości, sprawdzić, co jest Waszą siłą, co rzeczywiście jest takim paliwem Waszym do pokonania jakichś problemów, które być może ostatnio u kogoś z Was były.
Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Wisielca i Wisielec oczywiście wisi do góry nogami. Jest to karta, która sugeruje coś zupełnie niedynamicznego, więc być może będzie to spokojny tydzień, ale tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że czujecie się jak w zawieszeniu. Być może dlatego, że nie wiecie, czy jakaś relacja zmierza do końca, nie wiecie, czy jakaś relacja ma szansę w ogóle być jeszcze kontynuowana. I to słuchajcie, może być też na przykład a propos kontaktów ze znajomymi, z przyjaciółmi z czasów szkolnych. To wcale nie musi chodzić o relację romantyczną. No to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że Wisielec właśnie sugeruje raczej jakiś spokój i dużo czasu, najprawdopodobniej, na myślenie. Wisielec wisi do góry nogami, w związku z tym trzeba zmienić perspektywę i właśnie gdzieś docenić siebie, zobaczyć, co można wyciągnąć z danej sytuacji, czego można się nauczyć. I też wypadałoby się zastanowić, czy warto sięgać do przeszłości, jeśli chodzi o relację, która, powiedzmy, niedawno się zakończyła. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 8 kielichów i jest to karta z jednej strony rozstania, ewentualnie zmierzania ku nowościom. I powiedziałbym tak, niech sugeruje, że tutaj pewne relacje Wam się zakończą. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o relację już zakończoną w przeszłości, wiadomo, lub relację, która się kończy. I wydaje mi się, że właśnie w tym tygodniu trzeba sobie z tym poradzić, to przemyśleć, rozważać. Ale słuchajcie, 8 kielichów, zwłaszcza w tej talii, mogłaby mówić o takiej wielości trudnych emocji, po prostu, być może nawet momentami Was przytłaczających. I trzeba rzeczywiście, mam wrażenie, pobyć sobie z tymi emocjami, nazwać je, nie tłumić jakimiś tam, słuchajcie, uciekaniem, używkami, jedzeniem, tylko rzeczywiście po prostu ze sobą pobyć i zastanowić się, co rzeczywiście Wam leży na duszy, co Was na przykład blokuje ostatnio. Tak bym gdzieś zasugerował. Ważny tutaj proces gdzieś musi nastać, taki myślowy, emocjonalny. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta sądu ostatecznego i ta karta z jednej strony mogłaby mówić o tym, że nie będzie jakiegoś odnowienia. Bardzo dobrze, dlatego że gdzieś tutaj najprawdopodobniej tak trzeźwo myśląc umiecie ocenić sytuację i gdzieś stwierdzacie, że nie ma sensu grzebać w przeszłości i na przykład wskrzeszać jakiejś relacji, lub nie będziecie gdzieś starali się ze dwoje czy tam za nie wiadomo ile w pewnych relacjach, dlatego że to gdzieś nie o to chodzi, żeby tutaj była taka sinusoida. Prawdziwa, zdrowa relacja gdzieś powinna być wybalansowana. Jedno się stara i drugie również. Ale tutaj ta karta mówi, że w tym tygodniu macie szansę nabrać zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o ocenę rzeczywistości, która ostatnio mogła być zaburzona przez może zły nastrój, przez na przykład to, że Wam czegoś brakuje, przez tęsknotę za kimś. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I teraz tak, zobaczcie, Wy się właśnie przedstawiacie jako 5 monet i jest to karta braku albo właśnie tęsknoty. Tęsknoty na przykład za kimś z przeszłości. Jeśli rzeczywiście tutaj kogoś już nie ma przy nas tak fizycznie, jeśli już ktoś odszedł, to tutaj gdzieś wypadałoby w tym tygodniu po prostu usiąść i pocelebrować życie tej osoby, jakie było, pomyśleć o Waszej relacji, być może gdzieś zainscenizować sobie rozmowę. Ale powiedziałbym też, że ta 5 monet może mówić o kimś, z kim nastąpiło pewnego rodzaju rozstanie. Być może w chwilach zwątpienia, albo po prostu w trudniejszych momentach przychodzi gdzieś tęsknota i myśli o tej osobie. Tutaj gdzieś po prostu trzeba to przeżyć i zostawić ze sobą. I jeszcze tak a propos tej 4 i 5 monet.
wypadałoby docenić swój potencjał i w ogóle siebie. Czy rzeczywiście naprawdę Wam czegoś brakuje, a jeśli brakuje, to zastanowić się, jak można to osiągnąć i w ogóle wyjść z takiego założenia, że pewnie się da. Zobaczcie, w Radzie jest trójka mieczy. I trójka mieczy może mówić o złamanym sercu, o bólu, o stresie i powiedziałbym tak, nie dokładać sobie. Po prostu życie już gdzieś momentami z natury bywa na tyle trudne, że rzeczywiście tutaj wypadałoby się nie pogrążać, nie dokładać sobie problemów, nie rozdrapywać jakichś ran. No chyba że tutaj chcecie cofnąć się w przeszłość, żeby coś sobie przypracować, przemyśleć. Super, o to chodzi, ale nie żeby się tutaj babrać. Trójka mieczy też mówi, żeby słuchajcie, nie myślcie o dzieleniu się swoimi emocjami z bliskimi, jako obarczaniem ich na przykład. Tutaj gdzieś, że tak powiem, trzeba się podzielić tym, co Wam w duszy gra. Jesteście tutaj w stanie otrzymać dużo wsparcia emocjonalnego, a mam wrażenie, że jesteście bardzo wrażliwymi osobnikami w tym tygodniu. Czego nie robić, czego unikać? As buław. Nie wracać do relacji z przeszłości, dlatego że to odrodzi się tylko i wyłącznie jako romans. Albo rzeczywiście taka relacja, w której jedno wykorzystuje, drugie daje. Ewentualnie nie zmuszać się do czegoś i w ogóle pozwolić sobie na to, żeby to był spokojniejszy tydzień, bo tutaj rzeczywiście możecie dużo potrzebować takiego wsparcia, troski, czułości, zaopiekowania. Jesteście w takim trybie rzeczywiście wrażliwym bardzo. I trzeba sobie też pozwolić na to, żeby w nim czasami być. No bo gdzieś mamy wiele różnych emocji i nie możemy się skupiać tylko na jednej, dwóch czy trzech. No to by było nawet niemożliwe i oszukiwanie to by było siebie i innych. Wszystkiego najmniej. Teraz wagi. Witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia. Może się zadziać. Co odchodzi do przeszłości? Ale na szczęście umiecie zapanować nad tym, ale w ogóle zastanawiam się, czy do kogoś nie powraca osoba, z którą kiedyś był romans. Tutaj nagle się pojawia i chce zbałamucić Was na nowo. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, dużo ognia i wybaczcie, ale jest strasznie gorąco, więc muszę się tak powachlować trochę. Rada dla Was. No dobrze. Sama karta wypadła, więc w takim razie ją weźmy, skoro chciała się pokazać. Czego nie robić, czego unikać. No tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ktoś może nie do końca dojrzały emocjonalnie chce tutaj pojawić się w Waszej rzeczywistości na nowo. Wybaczcie, pardonsik. Ale jest jeszcze inny przekaz. Zobaczcie, z przełożenia jest paź kielichów i ta karta mogłaby właśnie przedstawiać kogoś, kto jest niezdecydowany, robi krok do przodu, dwa do tyłu, daje sprzeczne sygnały, niedojrzały wiekiem lub emocjonalnie. Tutaj możecie mieć do czynienia z taką osobą. Ewentualnie paź kielichów jest raczej zadowolony,
pełen pogody ducha. Tutaj może być jakieś zaskoczenie, które sprawi, że właśnie radość w Was zagości, że tak powiem. Słuchajcie, w ogólnej energii jest as buław i as buław rzeczywiście gdzieś tutaj mówi o nowym początku, być może o romansie, który właśnie gdzieś tutaj ma powrócić z osobą, która gdzieś tutaj nagle chce wrócić do Waszego życia, ale niekoniecznie, bo as buław to też jest w ogóle siła, energia, wigor, dużo się będzie działo. Mam wrażenie, że będzie to bardzo dynamiczny tydzień. Jeszcze jedna rzecz. Ten as buław gdzieś sugeruje, że już wiem, że właśnie te zaskakujące propozycje lub informacje gdzieś sprawią, że trzeba będzie bardzo szybko zadziałać, szybko podjąć decyzję i gdzieś nie patrzeć za siebie. Mogą to być nawet propozycje a propos jakiejś zmiany, czy mieszkania, inwestycji finansowej, czy pracy. Zobaczcie, przychodzi do Was karta szóstki kielichów i jest to karta mówiąca o przyszłości. Czyli gdzieś najprawdopodobniej ktoś z przeszłości może wrócić i chcieć tutaj jakichś romansów, albo w ogóle gdzieś tutaj podbudować sobie ego i do Was się odezwać, dostać troszeczkę uwagi i atencji, może nic więcej. Ale szóstka kielichów to też jest właśnie karta takiego rozmarzenia i ja bym gdzieś powiedział, że te informacje, to zaskoczenie, które do Was przyjdzie w tym tygodniu, będzie dotyczyło właśnie jakiejś sfery Waszych marzeń i planów. Tutaj rzeczywiście może ktoś zaproponuje podróż życia, albo ktoś rzuci hasłem, a może wypadałoby się przeprowadzić z miasta do lasu na przykład, albo do innego kraju. I Was gdzieś zaskoczenie. O kurczę, chcę tego, mam motywację, próbujemy. Co odchodzi do przeszłości i jest to rycerz buław. Rycerz buław taki rozjuszony, w gorącej wodzie kąpany. Ktoś, kto rzeczywiście podejmuje decyzję pod wpływem chwili. I teraz tak, ja tutaj wcześniej zasugerowałem, że trzeba będzie najprawdopodobniej szybko jakąś decyzję podjąć, ale na szczęście ten rycerz buław odchodzi do przeszłości, więc gdzieś mam wrażenie, że podejmiecie te decyzje dosyć pewnie i szybko. Rycerz buław też, słuchajcie, sugeruje, że pomimo tego, że będzie to intensywny, ognisty tydzień, w którym sporo się zadzieje, to gdzieś Wy tutaj nie tracicie takiego właściwie spokoju wewnętrznego i gdzieś umiecie zapanować nad pożarem, który ewentualnie gdzieś dookoła Was, czy w pracy, czy w domu się pojawia. Tak, oczywiście w cudzysłowie pożar. Tym bardziej, że zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta siły i karta mocy. To jest, słuchajcie, kolejna karta z trygonu ognia, więc może baran, lew lub strzelec coś tutaj namieszać, ale karta siły właśnie mówi o pewności siebie, o honorze, o podejmowaniu decyzji tak naprawdę na tej zasadzie, że nie patrzę za siebie, podejmuję decyzję, otwieram się na wszystkie doświadczenia, które gdzieś przyjdą po podjęciu tej decyzji. Tutaj powiedziałbym, że może nawet honorowo i niespodziewanie gdzieś jakaś osoba Wam odstąpi coś, o co wcześniej była walka. Czy jakieś nieruchomości, czy na przykład stanowisko w pracy. To już zależy od Waszego życia. Zobaczcie, w Radzie jest karta żonglera, czyli dwójki monet, która zresztą znowu mnie ostatnio prześladuje, nie wiem czemu. Ale dwójka monet tutaj gdzieś mówi, żeby umiejętnie rzeczywiście żonglować. Po pierwsze, żonglować pomiędzy odpoczynkiem, pracą, intensywnością, a taką stałością, bo wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście będzie to bardzo dynamiczny tydzień u kogoś z Was i w ogóle mam wrażenie, że bardzo taki chaotyczny okres nawet w życiu wielu z Was. Natomiast Wy ten chaos umiecie ogarnąć, więc w sumie
Czemu jest ta rada? No, może słuchajcie, po prostu trzeba gdzieś samemu się albo samej w taki chaos właśnie wprowadzić, żeby zobaczyć, jak sobie będziecie radzić. Ale widzę, że świetnie. Czego nie robić, czego unikać? 4 buław. I słuchajcie, tutaj powiedziałbym, żeby unikać ekshumacji, odnawiania relacji z przeszłości. Z kimś, z kim był romans, albo z kimś, kto ranił, albo pojawiał się i znikał. To, że się pojawia znowu, to wcale nie znaczy, że musicie tutaj gdzieś razem, że tak powiem, współpracować czy współżyć. Możecie zareagować w ogóle na to w inny sposób. Pomyślcie sobie, że jeśli ktoś kiedyś nie dawał wam tego, czego sobie życzyliście, no to czy będzie dawał, czy dawała teraz? Raczej nie. Ta karta też mówi, słuchajcie, żeby nie zapomnieć o odpoczynku. I jeśli czujecie, że zbyt ambitnie ostatnio podchodzicie do rzeczywistości i za dużo chcecie mieć zajęć w swoim życiu, to zastanówcie się może, przed czym chcecie uciec. Wszystkiego naj. Teraz Skorpiony. Witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Może być pracowicie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No też słuchajcie, karta siły, więc to naprawdę nieźle. Macie mnóstwo energii do zajmowania się czymś, jakimiś obowiązkami, pewnie pracą albo powrotem do szkoły. Co odchodzi do przeszłości? No tutaj, słuchajcie, nie ma żartów. Taka poważna i zdeterminowana postawa. Jak Wy się przedstawiacie? Na razie też, słuchajcie, widzę całkiem dużo ognia, pomimo to, że ogólna energia to kielichy. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was rada. I kielichy też się pojawiły. I to całkiem sporo. Czego nie robić, czego raczej unikać w tym tygodniu? Już wiem chyba, o co tutaj chodzi. Skorpiony bardzo chcą ogarniać rzeczywistość, albo wkurza je, że inni nie umieją ogarniać tej rzeczywistości, lub że im się po prostu nie chce. Lenie Was troszeczkę irytują. Osoby, które uciekają od odpowiedzialności i od obowiązków. Momento. No tak mi się wydaje. Być może macie do czynienia, słuchajcie, z jakimś leserem, bo tutaj z przełożenia jest 7 mieczy. I 7 mieczy to nie jest tylko złodziej i oszust, ale też w ogóle ktoś, kto ucieka od tego, co ważne, co istotne. Ewentualnie gra nieczysto w taki sposób, żeby gdzieś tutaj dla siebie więcej uzyskać. Być może chodzi o współpracowników, którzy się obijają i przez to Wy macie więcej pracy. A może, słuchajcie, chodzi o gdzieś obowiązki domowe. Wy tutaj zmywacie, krzątacie się, gotujecie, a wszyscy inni tylko odpoczywają albo robią coś innego. O, motocykl, wow. Robią coś innego, ale tylko nie po to, żeby Wam pomóc. Wszystko inne, ale nie pomagają. O, na tej zasadzie.
Tutaj w ogóle może Was troszeczkę irytować podejście innych do rzeczywistości. Właśnie droga na skróty i takie brak odpowiedzialności. Ale to już pewnie powiedziałem parę razy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 8 monet i 8 monet to karta pracy, karta rozwoju, angażowania się, więc gdzieś najprawdopodobniej będzie to bardzo intensywny tydzień, zwłaszcza zawodowo, zwłaszcza tam, gdzie trzeba gdzieś tutaj tak fizycznie energię spożytkować. Jeśli chodzi o naukę również. Powiedziałbym tak, jeśli w tym tygodniu ktoś wraca do pracy lub do szkoły po urlopie, to rzeczywiście od pierwszych dni, od pierwszych momentów trzeba się przygotować. Być może dlatego, że ktoś Was obserwuje. Ale nie to, że Was, ale w ogóle gdzieś Wasze otoczenie patrzy, kto rzeczywiście daje z siebie dużo, a przez kogo tutaj gdzieś ostatnio idzie wszystko wolniej, mniej sprawniej. Zobaczcie, przychodzi do Was karta siły i mocy. Fantastycznie, bo ta karta sugeruje, może tego nie widać w tej talii, ale takie ukierunkowanie, cel, do którego dążycie, celowość. I to jest bardzo ważne, dlatego że gdzieś tutaj nie ma rozpraszaczy dla Was i podchodzicie dosyć ambitnie i pracowicie do wyzwań tego tygodnia. Ale tak jak wcześniej gdzieś mówiłem, otoczenie może inaczej. Jakby gdzieś tutaj mam wrażenie, że mierzycie innych swoją miarą, a tutaj nie wszyscy się dają, że tak powiem. Jeśli chodzi o kartę siły i mocy, to słuchajcie, jest to karta odwagi, pewności siebie, energii i mam wrażenie, że właśnie to do Was przychodzi. Również, żeby zwrócić uwagę i porozmawiać z kimś, kto ostatnio próbuje robić Was w bambuko, albo osobę, którą znacie i lubicie. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Słońca. I karta Słońca mogłaby, słuchajcie, mówić tutaj, patrząc na ten rozkład, o jakimś podkładaniu się dla innych, tutaj nadkładaniem dobra innych nad swoim. Ta karta może też tutaj, słuchajcie, sugerować taką uległość na przykład. I to odchodzi do przeszłości, po prostu. Nie ma uległości, nie ma machnięcia ręką, nie ma taryfy ulgowej. To też jest dobry czas dla osób, które wysyłają swoje pociechy na przykład do szkoły. Ja tutaj tak, słuchajcie, mam wrażenie, że dosyć srogo przedstawiam ten przekaz, ale po prostu, słuchajcie, lubicie innych motywować, i tyle, Jesteście w pewnego rodzaju przykładem. To słońce odchodzące do przeszłości też może mówić, że właśnie ktoś w za bardzo lekkomyślny sposób ostatnio podchodzi do życia i obowiązków. I właśnie chyba należy zwrócić mu uwagę. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 6 kielichów i 6 kielichów może sugerować jakieś rozmarzenie i z jednej strony to jest całkiem dobre, dlatego że gdzieś tutaj dążycie do swoich celów, planów i marzeń, ale wypadałoby rzeczywiście momentami zejść na ziemię i tak jakby te właśnie marzenia przekształcić w cele, rozpisać sobie rzeczywiście. Realnie o nich myśleć, aniżeli tylko na zasadzie o, dom z basenem to ja sobie mogę tylko pomarzyć. I marzę rzeczywiście, daje mi to dużo spokoju i radości, ale gdzieś tutaj do czynów trzeba przejść. Natomiast tu jeszcze jest informacja, że możecie mieć do czynienia z osobą, która po prostu buja w obłokach i tutaj trzeba kogoś sprowadzić na ziemię. I to już tak naprawdę nie widzę tutaj jakiejś takiej irytacji, która naprawdę do wybuchu jakiegoś prowadzi, ale bardziej do takiej rzeczowej, mądrej, dojrzałej rozmowy. Tak jak skorpiony myślę, że potrafią. Zobaczcie, w Radzie jest 4 kielichów i 4 kielichów tutaj sugeruje właśnie jakieś może rozproszenie, może takie właśnie bujanie w obłokach i takie myślenie o niebieskich migdałach. Nie wiadomo o czym. Tutaj jest mnóstwo pracy,
albo dużo naczyń do zmywania, albo obiad jest do zrobienia, a ktoś sobie siedzi i gada o jakichś, no nie wiem, wyspach Bula Bula na przykład. Mam nadzieję, że łapiecie, o co mi chodzi. 4 kielichów też tutaj mówi, żeby wycisnąć ten tydzień jak cytrynę, dlatego że zawodowo, edukacyjnie naprawdę będzie się opłacało pokazać swoje zaangażowanie, swoje innowacyjne pomysły i chęć rozwoju. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest to as mieczy i no ta karta mogłaby właśnie sugerować taką szczerą, konkretną komunikację. Tego nie unikać, bo wiecie co? No czasami jest tak, że obawiamy się komuś zwrócić uwagę, bo zranimy na przykład tę osobę. No i w końcu gdzieś wychodzi po jakimś czasie na to, że cokolwiek nie powiemy, to tutaj gdzieś nie bierze sobie ten ktoś naszych słów do siebie, ale no tutaj jest właśnie informacja, żeby nie obawiać się zadziałać tak stanowczo, szczerze, jak dojrzała osoba, bez owijania w bawełnę tutaj, nie jak z jajkiem się obchodzić. As mieczy też mówi, żeby pokazać właśnie tą swoją innowacyjność, swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania w pracy lub w szkole. To będzie docenione. Wszystkiego naj. Teraz strzelce. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Ładnie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Powiedziałbym, że z jednej strony troszeczkę sprzeczność, ale rozłóżmy wszystko i zobaczmy, co dalej. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? Jeszcze nie wiem do końca, o co tutaj może chodzić. No tutaj też, słuchajcie, jakaś szybka, konkretna komunikacja z osobą, która jest uznawana za autorytet. Albo to Wy może jesteście uznawane jako autorytety. Rada dla Was. Stawiać jasno granice. Asertywność. Czego nie robić, czego unikać. Wybaczcie, ale jest po prostu tak duszno dzisiaj, że no, mózg mi paruje, więc mogę tutaj być troszeczkę nieskupiony. Albo gadać głupoty. Słuchajcie, podobny zestaw kart się przedstawia u wielu znaków jak na razie. I to może być w ogóle związane z tym, że jest nowy miesiąc w tym tygodniu nadchodzi. Sprawdzajcie czytania na wrzesień, tam będzie oczywiście dużo więcej. Ale w ogóle ja mam wrażenie, że w tygodniówkach wiele znaków ma podobne przekazy. Polecałbym też ewentualnie cały trygon sobie sprawdzać, czyli w Waszym przypadku strzelec, trygon ognia, baran, lew, strzelec. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta 7 mieczy. I ta karta może mówić o uciekaniu od obowiązków, o lenistwie, od uciekaniu od brania odpowiedzialności za swoje czyny lub słowa.
Tutaj rzeczywiście mam wrażenie, może Was zirytować ktoś, kto działa za plecami. Mówi gdzieś tutaj nie o swoim życiu prywatnym, no i gdzieś rozsiewa ewentualne plotki. O, tak bym gdzieś zasugerował. I teraz tak, z jednej strony w ogólnej energii jest karta Słońca i to bardzo dobrze, dlatego że ta karta gdzieś sugeruje coś pozytywnego, radość, zadowolenie. Też słuchajcie, umiejętność szybkiego odcinania za sobą, zostawiania trudnych rzeczy, szybkiej takiej reakcji, otrzepywania się tutaj i tak jakby powstania i pójścia dalej. Karta Słońca raczej mówi o tym, że będzie to radosny tydzień, ale też znowu możecie mieć do czynienia z kimś, kto za plecami, bez waszej wiedzy działa, na przykład gada głupoty na wasz temat lub waszych bliskich, może w pracy lub w szkole, ale też w ogóle Słońce tutaj sugeruje w połączeniu z 7 mieczy, że no gdzieś tutaj jest uniknięcie oszustwa. No bardzo dobrze. A dlaczego jest uniknięcie oszustwa? Bo zobaczcie, przychodzi do was karta kapłanki i kapłanka to jest przedstawicielka trygonu Ziemi. Byk, panna, koziorożec, chociaż w ogóle powiedziałbym, że raczej panna. Ale jest to osoba, która gdzieś używa swojej intuicji, która rzeczywiście tutaj umie wykrywać właśnie oszustwa, która może nie to, że jest za bardzo podejrzliwa, ale ma rękę na pulsie. Na pewno jest to osoba bardzo mądra, inteligentna, która gdzieś wie, komu zaufać, a komu nie. I wie też, jakie są jej potrzeby, a czego zupełnie sobie nie życzy. I gdzieś tutaj nie obawia się o tym mówić. Słuchajcie, w ogóle ta kapłanka, czy tam papieżyca, to może być jakiś autorytet, z którym trzeba w tym tygodniu porozmawiać. Może ktoś czuje, że jest autorytetem, tak mu się wydaje, a tutaj tak naprawdę więcej wyżej, że tak powiem, celuje, aniżeli ma możliwości. Chyba wiecie, o co mi chodzi, jakie tam powiedzenie tutaj chciałem zasugerować. Ale brzydko nie powiem. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta Pazia Buław. I Paź Buław jest właśnie posłańcem, takim messengerem. Jest to osoba, która chętnie się komunikuje i przynosi jakieś wieści. Ale, słuchajcie, ta karta odchodzi do przeszłości, więc momento. Tutaj gdzieś rzeczywiście wychodzi na to, że będzie za mało informacji, albo rzeczywiście te informacje są rozsiewane za waszymi plecami i za to się trzeba zabrać. Tutaj może, słuchajcie, chodzić o barana lwa strzelca, czyli trygon ognia, albo osobę, która jest taka frywolna, zadowolona, skacze tutaj rzeczywiście gdzieś dookoła, i myśli, że nikt nie zobaczy, że tutaj gdzieś na boku psuje, albo na przykład właśnie ucieka od odpowiedzialności, tylko właśnie myśli, że cała reszta otoczenia będzie gdzieś miało w głowie tak jakby obraz takiej zadowolonej, radosnej właśnie osóbki. I gdzież to tego czy to będziemy osądzać o coś tam? Raczej nie, bo zawsze taki uśmiechnięty, wesoły. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 8 buław, a jest to właśnie karta szybkiej, konkretnej, szczerej komunikacji, która ma prowadzić do ustalenia jakichś zasad, która ma prowadzić do rozwiązania konfliktu. Jeśli rzeczywiście ktoś tutaj gada o was, a wy sobie tego nie życzycie i na przykład udaje, że nie, to gdzieś tutaj wy już wiecie, jak przemówić w sposób dojrzały, tak, żeby ta osoba się zastanowiła i tak, żeby już nigdy więcej nie musiała gadać głupot, żeby nawet nie chciała. Słuchajcie, 8 buław też w ogóle sugeruje taki wigor, energię do szybkiego działania i mam wrażenie, że w tym raczej słonecznym i ognistym tygodniu nie powiedziałbym, że na przykład ten upał was na przykład męczy albo ten nadmiar obowiązków. Raczej jest ok.
Słuchajcie, w Radzie jest dla Was dwójka buław i ta karta informuje dosłownie, żeby, słuchajcie, stawiać granice, żeby gdzieś tutaj zaznaczać swoje bariery, żeby nie pozwalać innym ich przekraczać, bo pamiętajcie, że inni robią nam tyle, na ile sobie pozwolimy. A jak do kogoś już przyzwyczaimy w ogóle do tego, to słuchajcie, no nie ma zmiłuj. Zwłaszcza, no może nie zwłaszcza, ale w pracy również, o, tak bym powiedział. W pracy również. Czego nie robić, czego unikać? 10 kielichów. I powiedziałbym tak. Nie obawiajcie się na przykład asertywności, zwrócenia komuś uwagi, czy szczerej rozmowy, na przykład myśląc o tym, że popsują Wam się relacje. No, takiego podkładania się, że tak powiem, wypadałoby unikać. Ale w ogóle słuchajcie też, nie dajcie sobie wejść na głowę, jeśli chodzi o właśnie bliskie otoczenie, bo rzeczywiście może być tak, że inni Was tutaj pojmują jako osoby, które zawsze sobie poradzą, które zawsze zainspirują innych, albo na przykład zrobią coś za innych i tutaj sobie po prostu będą hasać. No, nie przyzwyczajcie otoczenia do czegoś takiego. Już w tym Wasza głowa. Wszystkiego naj. Teraz koziorożce. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Jaka będzie dla Was ogólna energia? O! I tutaj już byśmy mogli nawet zakończyć czytanie, ale nie, dobra, żartuję. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dziwne. Kolejna sprzeczność. Tydzień sprzeczności. Co odchodzi do przeszłości? I tydzień, słuchajcie, też mam wrażenie sprowadzania innych na ziemię. Momento. W sensie, że Wy sprowadzacie innych. I nie tylko Wasz znak, ale też u kilku innych znaków pojawił się podobny przekaz. Jak Wy się przedstawiacie? I słuchajcie, też zapamiętajcie sobie to, co Wam powiem, że no, w momencie, gdy będziemy pozwalać innym na dodawanie nam dodatkowych zajęć, obowiązków, wchodzenia nam na głowę, no to dopóki sobie będziemy na to pozwalać, dopóty oni to będą robić. I to nieważne, czy chodzi o pracę, szkołę itd., itd. Tutaj widzę coś takiego. Rada dla Was. Ale też słuchajcie, no co zrobić, żeby nie wybuchać? Najprawdopodobniej po prostu na bieżąco ze sobą rozmawiać i nie chować w sobie żalu, urazy. Karetka pogotowia, wybaczcie. A w ogóle to sprawdzajcie czytania na wrzesień. Tam pewnie będzie więcej o nowym miesiącu, bo jest ogólne czytanie na miłość, uczucia dla singli i związków oraz na pracę i finanse. Już zapomniałem, co tam gadałem. Czego nie robić, czego unikać. No dobrze. Tutaj słuchajcie, też mam wrażenie, że może być jakaś niepewność w związku z podjęciem decyzji i niby gdzieś czujecie, że potrzebujecie czegoś nowego,
albo coś za sobą zostawić, na przykład pracę, albo pewną relację, pozwolić już jej odejść i nie reanimować na siłę. No ale gdzieś nie do końca robicie to, co wiecie, że macie robić, na przykład. Zobaczcie, z przełożenia jest karta 4 kielichów i ona mogłaby mówić z jednej strony o relacji, w której ktoś zachowuje się jak pies ogrodnika, sobie nie weźmie, nikomu innemu też nie da, albo w ogóle tutaj trzeba sobie coś przemyśleć lub nawet rozważyć pewną propozycję zmiany. Tak bym gdzieś zasugerował. I tutaj być może do zmiany mogą Was nawet, że tak powiem, inspirować najbliżsi partnerzy, partnerki, przyjaciele do takich wielkich zmian, takich naprawdę dużych życiowych zmian i obawiam się. Inaczej, nie podejmujcie decyzji tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś Was do nich gdzieś zachęca, popycha. To Wy macie wiedzieć. Wy macie mieć pewność, czy chcecie w coś zainwestować, czy chcecie coś zrobić. Jeśli nie macie, to znaczy, że trzeba to dłużej przemyśleć lub odłożyć w czasie. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was, co ja gadam, w ogólnej energii jest dla Was karta maga, alchemika, która rzeczywiście tutaj mówi o mocy sprawczej i o tym, że gdzieś tutaj macie wszystkie narzędzia, aby coś wykonać, zrobić, aby dzielić się rzeczywiście swoją wiedzą, również z osobami, które są, że tak powiem, troszeczkę, powiem kolokwialnie, nieogarnięte życiowo. Jeśli chodzi o maga, to też, słuchajcie, może być ktoś w negatywie, kto czaruje, mydli oczy, zwodzi, pojawia się i znika i właśnie zachowuje się jak pies ogrodnika. I być może z taką osobą lub z osobami macie do czynienia. Zwłaszcza w tym tygodniu tutaj coś trzeba zrobić. Zobaczcie, przychodzi do Was 8 mieczy i 8 mieczy to jest z jednej strony autosabotaż, ale też karta takiego potrzasku i nieumiejętności wyjścia z jakiejś sytuacji, ale nie dlatego, że rzeczywiście nie macie narzędzi, ale dlatego, że macie jakieś skrupuły, albo to też jest, słuchajcie, karta takiej presji otoczenia, żeby rzeczywiście zrobić coś wbrew sobie, żeby iść na studia takie jak rodzina chce, a nie wy, żeby pojechać na wakacje tam, gdzie chce małżonek, a nie tam, gdzie wy, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możecie się rzeczywiście w tym tygodniu mierzyć z dodatkowymi obowiązkami i wrzucaniem Wam na plecy tutaj po prostu, słuchajcie, czego? Jakiejś odpowiedzialności za coś. To też dlatego, że być może przyzwyczajacie innych, że ze wszystkim sobie poradzicie. I do tej pory tak było. Inni to mogą wykorzystywać, ale nie tak w sposób bardzo wyrachowany, tylko po prostu z wygody. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 9 kielichów. I ta karta tutaj, jak spojrzymy, przedstawia taką zadowoloną syrenę, która może momentami zakładać maski. Tylko po to, żeby sobie coś ugrać na przykład, albo udaje, że wszystko jest w porządku. Tutaj dodam Ci jeszcze 5 projektów do dokończenia na jutro w godzinach porannych, ale wiem, że dasz sobie radę, bo zawsze dajesz. Coś na tej zasadzie. Słuchajcie, to odchodzi do przeszłości i wydaje mi się, że tutaj jest koniec chowania się po kątach, koniec zrzucania odpowiedzialności na Was. I też, słuchajcie, ta karta może też pokazywać bezmyślną osobę, która może używkami na przykład, albo słuchajcie, jakimś innym sposobem na ukojenie stara się właśnie uciec od ogarniania życia. I Wy tutaj możecie być takim kompasem dla kogoś, ale oczywiście nic na siłę. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta wieży i wieża to karta, która właśnie sugeruje, że coś może huknąć w tym tygodniu niespodziewanie. I to oczywiście możecie być Wy. I tak jak już wcześniej gdzieś tutaj wspominałem, tutaj trzeba
gdzieś na bieżąco rozmawiać z innymi i dzielić się tym, co Wam rzeczywiście na duszy leży, bo inaczej, jak będziecie gdzieś zamiatać pod dywan pewne sprawy, to one w końcu, ten dywan odleci po prostu, i będzie huk. Karta wieży też sugeruje, żeby zachować w tym tygodniu spokój i nie na takiej zasadzie, że dobra, ile wy mi tam dacie, ile powierzycie, to ja i tak zrobię za cenę swojego zdrowia i spokoju. Nie, takiej, słuchajcie, postawy ewentualnie służalczej na przykład, albo tutaj takiej ambitnej osoby, która wszystko za innych zrobi, unikać. Rada, słuchajcie, i jest to właśnie karta Wisielca. A Wisielec może sugerować, żeby zachować spokój. Słuchajcie, moja babcia zawsze mi to powtarza. Spokój cię ratuje i tutaj dla was jest taka rada. Niech was ratuje spokój. Zanim na kogoś hukniecie, to też zastanówcie się, czy... może nie, tego nie będę mówił w takim razie. Tutaj coś innego. Powiedziałbym tak, wstrzymać się w ogóle przed wybuchem. Zastanówcie się, czy może nie lepiej gdzieś zwrócić komuś uwagę gdzieś tak, że tak powiem, stopniowo. Przyzwyczajać kogoś na przykład do jakiejś zmiany. Ale też Wisielec mówi o tym, żeby absolutnie nie podejmować decyzji, do której nie macie przekonania. Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś was może namawiać. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta kochanków i... Momento. Kochankowie to karta podejmowania decyzji. I rzeczywiście mam wrażenie, że to nie będzie dobry tydzień na te decyzje. Ale też słuchajcie, jest tutaj informacja, żeby dzielić się obowiązkami, bo mogą być na przykład albo kontuzje, albo urazy na przykład związane z tym, że dla kogoś chcę zadbać o sylwetkę, więc idę tutaj po prostu na fitness, na ćwiczenia i po prostu cisnę od samego początku, wybaczcie za kolokwializmy, bez przygotowania, bez rozgrzewki, bez odpowiedniej diety. I później jest kontuzja, z głową, wszystkiego naj. Teraz wodniki. Zapraszam was na czytanie tygodniowe i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia. Co do was przychodzi, co się pojawia? No dobrze, as monet. Powrót do pracy, powrót do szkoły, myśli o zmianie. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze, wodniki, jak wy przedstawiacie się w tym tygodniu? Na początku września i na końcu sierpnia. Sprawdzajcie czytania na wrzesień. Ulala, słuchajcie, 2 asy się pojawiły. I wydaje mi się, że w czytaniu na poprzedni tydzień, sprawdźcie w razie czego jeszcze raz, albo właśnie w miesięcznych, też chyba była podobna sytuacja dla was. Jaka będzie dla was rada? Dać sobie czas, zdystansować się też, nie naciskać. Czego nie robić, czego unikać.
Wodniki, cóż tu się zadziało? Bardzo dziwna sytuacja. Ciekawy jestem, czy w ogóle z kimś będzie to rezonowało. Chwilencjo. Może z nikim. A może z garstką. W razie czego sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Ale zobaczcie, z przełożenia pojawiła się karta Trójki Mieczy. Może to być karta złamanego serca, albo jakiegoś żalu, bądź takiej ogromnej wrażliwości, która gdzieś niewątpliwie w tym tygodniu się u Was pojawia. Tutaj mam wrażenie, potrzebujecie czułości, wsparcia, dobrego słowa od bliskich. Pokazuje się taka wrażliwsza Wasza część w tym tygodniu. Taka, której jeśli rzeczywiście nie pokażecie innym, no to gdzieś będzie Was bolało, że taką macie. Może być takie poczucie, że momentami jesteście sami lub same ze swoimi problemami, czy rozterkami emocjonalnymi, ale tylko i wyłącznie dlatego, że inni nie mają, słuchajcie, szklanej kuli i nie domyślą się, o co Wam chodzi. Jeśli Wam rzeczywiście coś leży na sercu, to wybrać sobie nawet jedną osobę i z nią o tym porozmawiać. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 5 kielichów i ta karta może sugerować o takim troszeczkę nostalgicznym nastroju. Tutaj w tym tygodniu może być taki refleksyjny nastrój, jakieś rozważania na temat przeszłości, w ogóle życiowo, a propos pracy, a propos miłości, poprzednich związków, ile osiągnęliście do tej pory, ale słuchajcie, mam wrażenie, że to wszystko jakoś nie jest Wam za bardzo potrzebne. Ale co? To właśnie takie nostalgiczne myślenie i wspominanie przeszłości, na przykład jak to było kiedyś na studiach, albo w szkole, albo jak mieszkało się z rodzicami, życie było łatwiejsze, mniej obowiązków itd., itd. Nie jest Wam to potrzebne. Takie troszeczkę momentami memły. Po prostu. Tutaj naprawdę potrzebujecie bliskości drugiej osoby. I to nie musi być wcale relacja romantyczna. Jeśli macie rzeczywiście taką nostalgię i poczucie tęsknoty, zadzwońcie do kogoś. Spotkajcie się na kawę, na spacer. Nie musi to trwać nie wiadomo ile. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Asa Monet i As Monet jest związany z nowym początkiem, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o edukację. Słuchajcie, być może ktoś czuje nostalgię w związku z rozpoczynaniem szkoły lub na przykład, słuchajcie, z powrotem z urlopu do pracy. Ale As Monet też tutaj sugeruje, że bardzo dużo Wam da ukojenia przebywanie na łonie natury, z trygonem ziemi, byk, panna, koziorożec, bo As Monet gdzieś właśnie o tym mówi, to sugeruje. Albo w ogóle z osobami, przy których czujecie się swobodnie, stabilnie i dają Wam komfort. Czy to partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, rodzina, znajomi, nieważne. Tutaj mam wrażenie, że rzeczywiście potrzebujecie pobyć sobie w takim swoim sosie, ze swoimi najbliższymi. Nie ukrywam, że do części z Was też może przyjść taka myśl o zmianie pracy. Ale troszeczkę zbyt pesymistycznie podchodzicie do tego tematu, myśląc, że nie jest to dobry czas na to, albo nie uda Wam się. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi paź kielichów. A paź kielichów to jest, słuchajcie, albo przedstawiciel trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby, albo osoba młodsza lub nie do końca dojrzała emocjonalnie i to może być ktoś, kto Wami się interesował lub w ogóle była jakaś bliska relacja pomiędzy Wami. Ale jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to mi się wydaje, ja się skupię, że gdzieś wracają Wam myśli o takiej osobie i zastanawiacie się, czy nie odnowić z nią kontaktu, czy być może się nie przeprosić, czy być może sobie czegoś nie wyjaśnić. I to może chodzić równie dobrze o przyjaciela, przyjaciółkę.
Czasami jest tak, że nasze drogi życiowe po prostu się rozchodzą z niektórymi znajomymi i jasne, no czasami warto jest próbować odbudować, no ale czasami zupełnie nie. No tutaj gdzieś trzeba samemu się zastanowić nad tym, czy jest Wam to potrzebne, ale też mam wrażenie, że potrzebujecie punktu widzenia trzeciej osoby. Paź kielichów też mógłby mówić o takiej odchodzącej do przeszłości i patrząc na resztę kart, o takiej właśnie nostalgii związanej z czasami dzieciństwa lub czasami, w których miało się mniej obowiązków i mniej pracy. Gdzieś tutaj była rodzina, która się opiekowała i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, wy przedstawiacie się jako as kielichów i as kielichów to jest ogromna emocjonalność. To jest zalew emocji i czułości, której potrzebujecie i też potrzebujecie się z kimś podzielić tym. Być może ukochana osoba jest daleko, albo w ogóle jej nie ma, więc dlatego jest lekka nostalgia, ale as kielichów i as monet tutaj, według mnie, mówi dosłownie o chęci pogodzenia się z kimś i odnowy relacji. Po prostu. Tutaj jest też informacja, że za bardzo emocjonalnie podchodzicie do spraw związanych ze zmianą pracy lub zmianą mieszkania. Piszcie, czy z kimś to rezonuje. Może z nikim. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta pustelnika, a pustelnik rzeczywiście gdzieś tutaj, jak sama nazwa wskazuje, no, jest osobą zdystansowaną, która szuka odpowiedzi w sobie, gdzieś myśli, zanim rzeczywiście impulsywnie do kogoś napisze. No ale rada jest właśnie taka, żeby pamiętać też o perspektywie Waszych bliskich. Pustelnik mówi o tym, żeby gdzieś w ogóle zdystansować się na razie od pewnych powrotów do relacji, które zakończyły się albo no, gdzieś powiedzmy z winy, albo gdzieś zupełnie tak bez wyjaśnienia. Okej, no być może wypadałoby sobie coś wyjaśnić, ale pamiętajcie, że to nie oznaczałoby powrotu relacji. O, tak bym gdzieś zasugerował. Rada też jest, żeby pobyć w swoim sosie i ze swoimi najbliższymi. Motocykl. Czego nie robić, czego unikać? Piątka monet, słuchajcie. I jest to... Chwilencję. Wybaczcie, jest to karta braku i tęsknoty. I teraz tak, uwaga. Wypadałoby nie tęsknić za tym, co się zakończyło, tylko gdzieś budować nowe doświadczenia i nowe relacje. Inna rzecz. Docenić to, co macie, dlatego że gdzieś tutaj może być u pewnych wodników albo wodniczek takie poczucie, że czegoś Wam nie wystarcza, ale być może trzeba by było zmienić perspektywę. Może jest to gdzieś w Waszym życiu, tylko gdzieś nieodpowiednio na to patrzycie. Ale słuchajcie, za wiele powiedziałem. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Piątka monet, unikać tęsknoty za czymś, co już było, co się skończyło, budować nowe doświadczenia, no ale też w ogóle docenić to, co macie w życiu, dlatego że gdzieś momentami możecie się tak jakby, no, taki być w rozmemłanym nastroju tylko i wyłącznie, no, bo po prostu tak jest, bez żadnego konkretnego powodu. I też to wypadałoby zauważyć, że powodu do handry nie ma. O, wszystkiego naj. Teraz ryby. Ja Was witam na tygodniówce. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Ogniście. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? Jak na razie dwie bardzo silne karty. Co odchodzi do przeszłości? Odchodzi do przeszłości rozdroże lub strefa komfortu.
I to może być związane z powrotem do pracy, do szkoły, po urlopie, po wakacjach, ewentualnie o powzięciu decyzji o ważnej rozmowie. Jak wy się przedstawiacie? Wybaczcie. Sporo buław, a buławy to trygon ognia, więc gdzieś baran, lew bądź strzelec, ale też w ogóle pasja i szybkość. Jaka będzie dla was rada? Zachować się dojrzale. Albo walczyć o swoje rzeczywiście. Czego nie robić, czego unikać. No, powiem wam, że oprócz tych buław to pokazało się 3 bardzo mocne karty pokazujące bardzo silne osobowości. Jest to, zobaczcie, kapłan, cesarz i król mieczy. Bardzo taka męska energia, ale też taka władcza. Ja bym powiedział, że jest to świetny tydzień na to, aby zaznaczyć gdzieś tutaj granice, powalczyć o swoje, dopominać się o swoje lub rozmawiać z osobami, które gdzieś są autorytetami w pewnych dziedzinach. I gdzieś nawet tutaj negocjacje, powiedziałbym, że wypadałoby spróbować rzeczywiście uskutecznić, ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta kapłana i kapłan, czy też papież, mógłby właśnie mówić o kontroli, o przewodzeniu, o rozstawianiu po kątach. I teraz tak, wydaje mi się, że wy gdzieś wchodzicie w tym tygodniu taką energię. Być może irytują was gdzieś inni dookoła, którzy na przykład się obijają albo gdzieś tutaj próbują zapędzić was w kozi róg. Może gdzieś tak na maślane oczy i na miły uśmieszek, czy na miłe słowa gdzieś tutaj próbują, powiedzmy, mniej z siebie dawać i myślą, że inni tego nie zauważą. Wy, jako kapłan tutaj, macie energię osoby właśnie, która przywodzi, rządzi, rozstawia po kątach i ma poczucie, że gdzieś sprawuje kontrolę, że ma kontrolę nad sytuacją. I słuchajcie, w ogólnej energii kolejny bardzo silny mężczyzna, bardzo silna postać. Jest to karta cesarza. A cesarz jest dosyć podobny do kapłana, ale gdzieś jeszcze tutaj silniejszy. Jeśli chodzi o cesarza, to jest to karta pewności siebie, karta rzeczywiście kontroli, karta, która pokazuje, że gdzieś tutaj macie ochotę zaprowadzić porządki, na przykład w pracy, po powrocie z urlopu, czy w szkole, chociaż to słuchajcie, tak naprawdę zależy wszystko od waszej sytuacji życiowej. Gdzieś tam chcecie zaprowadzić porządki. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, że będzie to dosyć wymagający tydzień, który gdzieś będzie właśnie wymagał od was szybkich reakcji, takich konkretnych rzeczywiście rozmów, szybkiego podejmowania decyzji, zmian planów, ale wydaje mi się, że tutaj raczej czujecie się jak żyleta. Tutaj wszystko macie w kupie. Zobaczcie, przychodzi do was karta króla mieczy i król mieczy to może być ktoś właśnie z trygonu powietrza, czyli bliźnięta, waga lub wodnik. Ktoś, kto sam siebie uznaje za autorytet lub gdzieś tutaj może rzeczywiście ostatnio ta osoba was gdzieś irytowała, denerwowała, jej podejście do rzeczywistości, czy w ogóle do waszej relacji i wydaje mi się, że tutaj właśnie będzie bardzo ważna rozmowa. Takie troszeczkę starcie tytanów, że tak powiem. 2 bardzo silnych osobowości, ale król mieczy też w ogóle pokazuje dyplomatę.
osobę, która umie rozmawiać, która gdzieś rzeczywiście tutaj rozmawia w sposób przemyślany, taki przygotowany wcześniej i uważajcie, żeby gdzieś nie polec tylko i wyłącznie na zaufaniu swoim emocjom i pójściem tutaj rzeczywiście z jak to się mówi, że idziemy za ciosem, dlatego że druga strona gdzieś może tutaj być bardziej do czegoś przygotowana, być może nawet przebiegła. Jeśli rozmawiacie o pieniądzach, bądź o czymś, co Wam się należy, no to tutaj rzeczywiście wypadałoby wcześniej zrobić taki bilans i też zastanowić się, jak druga ostroba, druga strona może odpowiedzieć, co może pomyśleć i co Wy wtedy na to. O. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi dwójka buław i jest to karta po pierwsze rozdroża i strefy komfortu, albo inaczej, najpierw strefy komfortu i jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to Wy z tej strefy komfortu wychodzicie, więc nie obawiacie się przerwać ciszy, zaryzykowania, nie obawiacie się gdzieś tutaj właśnie rozmawiać, negocjować, zbuntować się, ale dwójka buław to też jest właśnie karta zaznaczania granic i ja bym powiedział, że tutaj mnóstwo rzeczywiście asertywności w tym tygodniu gdzieś tutaj z Was wypływa, wydobywa się, ale to też słuchajcie między innymi dlatego, że po prostu ktoś wcześniej najprawdopodobniej gdzieś te Wasze granice przekraczał, a może w ogóle ostatnio się rozhulał i tych granic w ogóle nie było. Dwójka buław też mówi o takim, słuchajcie, zero-jedynkowym myśleniu w tym tygodniu. A Wy się przedstawiacie, zobaczcie, jako karta piątki buław i piątka buław mogłaby mówić o konflikcie lub o właśnie rywalizacji i powiedziałbym, że tutaj rzeczywiście możecie mieć taki buńczuczny nastrój w tym tygodniu. Mam wrażenie, że całkiem łatwo Was, że tak powiem, wyprowadzić z równowagi, ale niech tylko ktoś spróbuje, bo jeśli rzeczywiście Was wyprowadzi z równowagi, to gdzieś tutaj nie ma zmiłuj. Powiedziałbym, że rządzicie, przewodzicie i też mam wrażenie, że nie obawiacie się rzeczywiście szczerych rozmów, szybkich konfrontacji i tak chyba jest, szczerze mówiąc, najlepiej, aniżeli gdzieś tutaj chować w sobie jakieś lęki, urazę, czy fochować się na inne osoby. Zobaczcie, w Radzie jest karta asa buław, asa monet. Nie wiem, czemu ta buława tutaj mi się w głowie pojawiła, ale as monet mógłby mówić właśnie o nowym początku związanym z jakąś stabilizacją, z nową pracą, nową szkołą i powiedziałbym tak, jeśli chodzi o pracę, szkołę, edukację, rzeczywiście wypadałoby gdzieś tutaj spróbować wprowadzić swój porządek i też gdzieś jakieś, mam wrażenie, innowacyjne rozwiązanie dla usprawnienia całości. Jeśli chodzi o relacje, to tutaj gdzieś ma być coś ku pokojowi, ku spokoju, ku lepszemu. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, tutaj jest dziewiątka buław. Momento. Pardonsiki. Dziewiątka buław mogłaby sugerować takie odgradzanie się od innych i też, słuchajcie, tak jakby nie przyjmowanie do wiadomości zdania innych. Tutaj bardzo konkretna, ognista energia. Taka właśnie zero-jedynkowa. Pamiętajcie, żeby gdzieś tutaj innych też wysłuchać, zobaczyć, jakie mają pomysły, jakie mają, że tak powiem, wytłumaczenia i też spróbować, słuchajcie, nawet jeśli chcecie przekabacić to swoje zdanie, to gdzieś tutaj tak sposobem zajść, na przykład humorem, żartem, żeby po prostu kogoś nie urazić. Wszystkiego naj. Teraz barany. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe i sprawdźmy, jaka będzie ogólna energia na ten czas. Te motocykle.
A to chyba... No to chyba był jakiś motocykl, rzeczywiście. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, u Was też się pojawił kapłan, tak samo jak i u poprzedniego znaku. No, takie władcze energie gdzieś się tutaj pokazują. Chociaż to, co przychodzi, jest dosyć dziwne. Może być ewentualnie związane, słuchajcie, z szukaniem dziury w całym. Z zamartwianiem się. Gdzieś o to, co wcale nie trzeba się zamartwiać. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze. Mamy już kartę odchodzącą do przeszłości. Jeszcze do końca nie wiem, o co tutaj chodzi, ale jak Wy się przedstawiacie? Przedstawiacie się jako karta śmierci i no, powiedziałbym, że być może część z Was planuje ważne zmiany życiowe. Troszeczkę się przed nimi wzbrania, ale w ostateczności no mam wrażenie, że gdzieś jednak idziecie za ciosem, ale to zaraz. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie zadbać o swój komfort, o bezpieczeństwo, o swoją, no rzeczywiście strefę relaksu nawet, bo wydaje mi się, że dosyć sporo będzie wyzwań w tym tygodniu. Czego nie robić, czego unikać. Ciekawy jestem, jaka będzie karta z przełożenia, bo tutaj też może jak najbardziej zadecydować o całości przekazu, bo no gdzieś tutaj zawsze patrzę na całość. No dobrze. Mam wrażenie, że pewne sprawy mogą się po prostu opóźniać. Ewentualnie może martwicie się, albo kurczę, to nie jest dobre słowo, martwicie się. Przejmujecie się losem jakiejś młodszej osoby. No, być może gdzieś jakiegoś dziecka, które jest u Was w rodzinie. Ale przejmujecie się nie dlatego, że w rodzinie czy wśród bliskich. Nie dlatego, że no rzeczywiście coś tutaj złego się dzieje, ale po prostu gdzieś chcecie przychylić nieba, chcecie jak najlepiej. No, zwłaszcza jeśli chodzi o rodziców lub dziadków, tak bym powiedział. Zobaczcie. Tutaj z przełożenia jest dla Was karta Pazia Mieczy. I Paź Mieczy to jest właśnie osoba młodsza, no nie do końca dojrzała. Być może właśnie gdzieś Wasze dziecko, Wasz wnuk. Być może ktoś w bliskiej, powiedzmy, w bliskim otoczeniu. Ewentualnie ta karta może przedstawiać kogoś, kto nie wie czego chce, zabiera się jak pies do jeża i jest osobą no taką, która pojawia się i znika. Ale jeszcze jedna rzecz. To ta karta Paź Mieczy może jak najbardziej gdzieś oznaczać opóźnienia. I mam wrażenie, że tych opóźnień i konieczności zmiany planów w związku z tym to będzie całkiem sporo, co może Was momentami wyprowadzać z równowagi. I teraz zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was kapłan, papieżcy czy arcykapłan. Jest to karta w ogóle byka, ewentualnie panny lub koziorożca, ale w ogóle ta karta mówi właśnie o kontroli, o przewodzeniu, o jakimś autorytecie. I tutaj właśnie mam wrażenie, że trzeba będzie dużo ogarniać w tym tygodniu, też być może właśnie świecić przykładem dla innych, umoralniać, no i gdzieś rzeczywiście pokazywać drogę, zwłaszcza osobom młodszym, niedojrzałym emocjonalnie lub osobom, które gdzieś z Wami lub dla Was pracują.
ten kapłan w odniesieniu do pazia mieczy może właśnie sugerować, że dla młodszej osoby chcecie jak najlepiej i gdzieś tutaj coś planujecie, chcecie się bardzo wykazać, ale nie żeby zabłysnąć, ale po prostu z czystości serca. I też jeszcze jedna rzecz. Tutaj ktoś chce bardzo przejąć kontrolę nad relacją z osobą, która nie wie, czego chce. Ten właśnie paź mieczy. Śledzik tak zwany. Tutaj gdzieś pojawia się i znika. Krok do przodu, 3 do tyłu. Słuchajcie, przychodzi do Was karta 9 mieczy i ona mówi o oczywiście chomiku w głowie, który biegnie nie wiadomo gdzie i nie może wystopować. I powiedziałbym, że tutaj może wystąpić lekkie zamartwianie się właśnie lub nawet momentami przez to problemy ze snem. To znaczy przez to, że bardzo dużo myśli przychodzi do Waszej głowy, dlatego, że chcecie wszystko zrobić jak najlepiej, jak najbardziej sprawnie, gdzieś tutaj zadbać rzeczywiście o czyjeś dobro też. I mam wrażenie, że za bardzo się tym akurat przejmujecie. Kolejny motocykl. Coś to się dzieje. Słuchajcie, w ogóle otoczenie gdzieś wymaga, takie mam wrażenie, od Was takiej siły, pewności siebie i właśnie bycia autorytetem i to tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś ich do tego przyzwyczailiście być może i czasami też rzeczywiście warto pozwolić sobie na słabości, nie wiem czemu taki dziwne zaakcentowanie. Pozwolić sobie na słabości i gdzieś też oczywiście pokazać tę swoją wrażliwą stronę, ale powiedziałbym, że jeśli ktoś rzeczywiście ma niepewną relację z tym paziem mieczy, czy tam paziową, to tutaj no już gdzieś powiedzmy zamartwianie się i stres z tego powodu naprawdę tutaj się ulewa i Wy no gdzieś tutaj postanawiacie coś z tym zrobić. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi 3 kielichów i jest to karta nie tylko zabawy i świętowania, ale słuchajcie, w tym przypadku na przykład lekceważenia, takiego folgowania sobie i frywolnego podejścia do rzeczywistości. I słuchajcie, no, ta karta odchodzi do przeszłości, więc dlatego też mi się wydaje, że sprowadzacie kogoś na ziemię, pokazujecie komuś drogę, umoralniacie kogoś, ewentualnie też właśnie osobie, która jest na początku jakiejś swojej drogi szkolnej, edukacyjnej, w nowej pracy, cokolwiek. No gdzieś tutaj właśnie chcecie być taką opoką. Natomiast no ta karta właśnie mogłaby sugerować, że kończy się zabawa w kotka i myszkę i gdzieś tutaj ktoś podejmuje jasno decyzję i się jej trzyma. Koniec zabawy, ja z tej relacji rezygnuję i na zdrowie za to. Słuchajcie, powiedziałbym, że w ogóle używki, napoje wyskokowe, mnóstwo kawy, cukru, to gdzieś nie będzie dobrze działało na wasz umysł, na wasz spokój, na wasz układ nerwowy, a gdzieś tutaj jak najbardziej, jako że to będzie intensywny tydzień, no potrzebujecie ewidentnie dużo odpoczynku. Jak Wy się przedstawiacie? Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta śmierci. Karta śmierci pokazuje, słuchajcie, transformację i odrodzenie. I bardzo lubię tę kartę, bo ona tutaj naprawdę mówi o takiej sile do wprowadzania radykalnych zmian, do odcięcia się od tego, co naprawdę Wam nie służy, nawet jeśli to jest rzeczywiście relacja z kimś, kto no, sprawia, że macie tylko stres i smutek i niepewność. Ale słuchajcie, ta karta też mogłaby sugerować dla osób, które bardzo chcą właśnie zadbać o kogoś, na przykład o osobę młodszą, o ukochaną, że być może gdzieś przenosicie na tę osobę powiedzmy niespełnione marzenia bądź niespełnione plany z poprzedniej relacji, z innego dziecka, ze starszego na przykład, no albo gdzieś powiedzmy patrząc w przeszłość, no gdzieś tutaj powiedzmy rodzice byli bardzo surowi, no więc Wy teraz chcecie dla swoich dzieci, bądź dla swoich wnuków, no rzeczywiście przychylić nieba i gdzieś no odbić sobie
to, co gdzieś tam jeszcze w podświadomości waszej jest głęboko zakorzenione, związane właśnie z przeszłością. Jaka będzie dla was rada? I tutaj jest 9 monet. A 9 monet to właśnie karta samowystarczalności, która przedstawia tutaj postać, która bardzo dobrze się czuje w swoim towarzystwie, w swoim domu, docenia to, co ma i gdzieś, słuchajcie, umie i chce się tym rzeczywiście dzielić. No, rada jest taka, żeby się tym dzielić, ale też, żeby oczywiście nie zapominać o swoich potrzebach. Rada też jest, słuchajcie, taka, żeby dla osób, które tutaj mogą mieć rzeczywiście takie natłok myśli. Tutaj mam wrażenie, że przebywanie na łonie natury bardzo wam pomoże, bardzo was ukoi. Tutaj gdzieś należy kontemplować łono natury właśnie, nie wiem, czy dobrze tak można powiedzieć, ale gdzieś to, co jest dziko, tak bym powiedział. 9 monet gdzieś tutaj mówi o czym jeszcze? Żeby nie przyzwyczajać za bardzo rzeczywiście, zwłaszcza współpracowników lub osób, które dla was pracują, do tego, że wy wszystko ogarniacie i umiecie na 100%, bo gdzieś zaczną to wykorzystywać. Czego nie robić, czego unikać? I jest to karta króla monet, a król monet jak najbardziej gdzieś tutaj mógłby, słuchajcie, mówić też o takiej nadmiernej, być może, szczodrości, dlatego, że tutaj możecie kogoś rzeczywiście rozpuścić, tak bym powiedział. Król monet też mówi o zdrowym egoizmie, więc właśnie rzeczywiście nie zapominajcie o swoich potrzebach. Nawet jeśli otoczenie was bardzo potrzebuje i chce eksploatować, co może rzeczywiście się wydarzyć. Pamiętajcie, że wasz spokój najważniejszy. Wszystkiego naj. Teraz byki. Ja was zapraszam na tygodniówkę. No i sprawdźmy, co przyniesie ten tydzień. Jaka będzie dla nas ogólna energia. Też słuchajcie, na początek miesiąca zachęcam was do sprawdzania czytaj na wrzesień. Tak w ogóle. Ale w tym tygodniu wchodzimy rzeczywiście w nowy miesiąc. Niektórzy wracają do szkoły nawet, do pracy po urlopach i wakacjach. Co do was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, jest tutaj jakaś wygrana i radość związana z tym, że pewne sprawy ruszają do przodu. Być może jest to związane z przemieszczaniem się, z podróżowaniem, może nawet z podróżą służbową. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi niemoc, marazm i poczucie, że nie macie na nic wpływu. To dobrze. Byki, jak wy przedstawiacie się w tym tygodniu? No nieźle. Fajne czytanie. Macie tutaj już 2 szóstki. Ciekawe, czy będzie trzecia. Jaka będzie rada? Tutaj też jest, słuchajcie, informacja, żeby... jakby to powiedzieć... zaraz. Czego nie robić, czego raczej unikać? Zaraz może mi przyjdzie do głowy to słowo.
Słuchajcie, no te motocykle to oszalały, wybaczcie za to, no ale nie mam na to wpływu. Słuchajcie, powiem tak. Tutaj jest informacja, że warto gdzieś tutaj brać się za sprawy sądowe związane z dokumentami, dociekać sprawiedliwości, walczyć, pojechać gdzieś, aby coś załatwić, oglądać. Na przykład, być może ktoś chce kupić używany samochód. Nie wiem, czemu mi tak przyszło to do głowy, ale gdzieś rzeczywiście tutaj karty sugerują coś na tak, żeby gdzieś pojechać, sprawdzić, użyć, przetestować. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta Trójki Mieczy i Trójka Mieczy może mówić o ogromnej wrażliwości w Was, która właśnie jest w tym tygodniu. Być może komuś trochę nawet serce pęka, że wraca do szkoły, do pracy po urlopie, a może dlatego, że gdzieś pociecha na przykład, bądź ktoś bliski wyjeżdża do pracy lub do szkoły, do innego miasta, albo w ogóle wraca i gdzieś, powiedzmy, czasu dla siebie będzie mniej. Trójka Mieczy, na pewno gdzieś tutaj mówi o tej wrażliwości ogromnej, bo nie jest to tylko karta złamanego serca, ale też w ogóle informacja, że wypadałoby się rzeczywiście tutaj zabrać za coś, co mogłoby sprawić, albo inaczej, za coś, co sprawiło, że gdzieś była tutaj niesprawiedliwość. Mam nadzieję, że zabrzmiało to w miarę logicznie i zrozumiale, bo może tak wcale nie być. Jest bardzo gorąco, a mi paruje głowa. Słuchajcie, w ogólnej energii jest 6 buław i jest to karta triumfu, zwycięstwa i świętowania. Więc, słuchajcie, gdzieś wydaje się, że to poczucie niesprawiedliwości bądź takie ociąganie się z powrotem na przykład do pracy, do szkoły lub wypuszczeniem kogoś, wydaje się, że gdzieś to jest tylko i wyłącznie na początku i że wcale nie będzie to takie trudne, jak się wydaje. Tutaj gdzieś mam wrażenie, że w tym tygodniu jest dużo zadowolenia, okazji do radości, do świętowania. Być może ktoś na przykład świętuje właśnie powrót do pracy, do szkoły i spotkanie z dawno niewidzianymi znajomymi itd., itd. Tutaj też, jeśli chodzi o to świętowanie, bo nie mówię o tym, że tutaj codziennie szampana po prostu, ale świętowanie w różny sposób można gdzieś uskuteczniać. Nawet, nie wiem, podskakiwaniem, tańcem i śpiewem. A ciekawy jestem, czy ktoś tak robi. Może. Słuchajcie, przychodzi do Was karta rydwanu, a rydwan oczywiście mówi o jakimś środku transportu, o przemieszczaniu się, o tym, że sprawy ruszają do przodu, ale słuchajcie też, mam wrażenie, że jakaś podróż się odbędzie lub warto w tym tygodniu zainwestować pieniądze w podróż. Na przykład płacić zaliczkę na urlop, na jakąś wycieczkę, na jakieś wakacje. Tutaj, słuchajcie, karta rydwanu też może mówić o kontroli, dlatego że woźnica gdzieś umie ją zachować, utrzymać tę kontrolę nad tymi 2 rozbieganymi psami, które ciągną rydwan. I gdzieś wychodzi właśnie na to, że jesteście w stanie spiąć gdzieś tutaj i utrzymać w ryzach tą trójkę mieczy, czyli warto gdzieś iść, albo nawet nie iść, spróbować rozwiązania sytuacji na drodze sądowej, albo w ogóle rozwiązania sytuacji w jakikolwiek sposób Wam tam przyjdzie. Po prostu. Gdzieś tutaj wyjaśniacie niesprawiedliwości. Co odchodzi do przeszłości z kolei, a jest to 10 mieczy. Czyli tutaj w tym przypadku karta poddania się, marazmu, poczucia przegranej, poczucia, że gdzieś tutaj nie macie wpływu na nic, albo przynajmniej na przykład na Wasz nastrój. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, bo ta karta odchodzi do przeszłości, więc tutaj tego marazmu, nudy, utknięcia nie ma. I też właśnie mam wrażenie, że byki gdzieś w tym tygodniu szukają pozytywów we wszystkim. I gdzieś to Was bardzo właśnie utrzymuje w radosnym nastroju, po prostu. I nie mówimy tutaj po prostu o uśmiechaniu się w momencie, gdy mamy
no nie wiem, złamaną nogę w 8 miejscach i po prostu, tutaj sobie biegnę do pracy na piechotę, uśmiecham się, mimo że tutaj po prostu łzy mi lecą po policzkach z bólu. Nie mówimy o takiej toksycznej pozytywności. Raczej po prostu najnormalniej w świecie próbujecie znaleźć we wszystkim coś na plus. Zobaczcie, wy przedstawiacie się tutaj jako karta 6 monet, a jest to karta charytatywności, szczodrości, dzielenia się właśnie tym, co macie, być może nawet wiedzą. I na przykład, jeśli chodzi o szkołę, czy o powrót do pracy, no to tutaj rzeczywiście cieszycie się, że możecie podzielić się z innymi wiedzą, przygodami z urlopu, z wakacji, a może jakimś plackiem upieczonym lub cukierkami. 6 monet mówi o tej szczodrości, czyli w tym tygodniu warto zainwestować w podróż, w środek lokomocji, może w auto lub kurs, jeśli chodzi o prawo jazdy, lub w wakacje, nawet jeśli to ma być zakupienie na razie biletów lotniczych. Pardonsik. Słuchajcie, w Radzie jest karta sądu ostatecznego i ona mogłaby jak najbardziej sugerować właśnie przechodzenie na drogę sądową. W Radzie jest, żeby rzeczywiście starać się rozwiązać to, gdzie czujecie, albo sytuację, w której czujecie niesprawiedliwość, w której czujecie, że ktoś was oszukał, albo gdzieś trzeba rzeczywiście skorzystać z pomocy jakichś tam innych organów, bądź w ogóle osób trzecich. Robić to. Ta karta też w ogóle mówi o tym, żeby pozwolić sobie rzeczywiście na zmianę perspektywy, czyli właśnie szukać tych plusów, szukać gdzieś tutaj powiedzmy korzyści w każdej sytuacji, która w tym tygodniu się przydarzy. Po prostu. Czego nie robić, czego unikać? A paź mieczy, słuchajcie. No tutaj ta karta mogłaby mówić o po pierwsze słomianym zapale i jeśli ktoś powiedzmy chce leniuchować już od samego początku powrotu do pracy lub do szkoły, no gdzieś tutaj krótko ma być. Nie przyzwyczajać innych do tego. W ogóle też powiedziałbym, żeby nie opóźniać pewnych spraw, dlatego że już za długo gdzieś tutaj prokrastynujecie, stosujecie prokrastynację i odkładanie na później. Tutaj jest to tydzień, w którym rzeczywiście trzeba rydwan rzeczywiście popchnąć do przodu. Co ja tam jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba tyle. Paź mieczy, czego unikać? Okej. No więc tutaj jest taka szczodrość z waszej strony, chęć dzielenia się, nawet wiedzą, jasne, ale też słuchajcie, żeby nie być osobą za bardzo taką pobłażliwą dla innych, zwłaszcza dla osób młodszych lub niedojrzałych emocjonalnie. Wszystkiego naj. Bliźnięta, zapraszam was na tygodniówkę. Jaka będzie dla was ogólna energia? Dobrze, koło fortuny. Co do was przychodzi, co się pojawia? No tutaj też, słuchajcie, jest jakaś sprawiedliwość albo co odchodzi do przeszłości. A być może, słuchajcie, widzicie, już wiem, widzicie dla siebie szansę albo coś korzystnego w związku z wagą, ewentualnie bliźniętami lub wodnikiem. To tak jakby można było dzięki komuś sobie tutaj zarobić, albo u kogoś pewne znajomości nawiązać z kimś. Ważne. Jak wy się przedstawiacie? Wydaje mi się, że tutaj chodzi o pieniądze, edukację, nieruchomości.
Warto z wagą, no ewentualnie z bliźniętami lub z wodnikiem robić interesy. Rada dla Was. Spojrzeć właśnie przyszłościowo. Coś Wam się tutaj będzie opłacało. Czego nie robić, czego raczej unikać. No dobrze, no. Dobre czytanie, naprawdę niezłe. Tutaj widzę jakiś spokój, ukojenie, możliwość odetchnięcia rzeczywiście. I zanim zaczniemy to momento, słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta 4 mieczy. Ona może mówić o regeneracji, wyleczeniu, zaleczeniu, o świętym spokoju, no i po prostu poczuciu ukojenia, które to uczucie w tym tygodniu po prostu do Was przychodzi. No tak bym powiedział. Spokój, być może gdzieś jest mniej pracy, mniej obowiązków, albo jeśli jest powrót do pracy czy do szkoły, to jeszcze tych obowiązków nie ma na tyle dużo, no że jeszcze można gdzieś tam sobie odsapnąć, powiedzmy. No, 4 mieczy mówi o tym, że gdzieś nawet w czasie wolnym macie go na tyle dużo, że możecie go rzeczywiście spędzić na relaksie. O, tak bym zasugerował. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta koła fortuny. Koło fortuny, jak sama nazwa wskazuje, mówi gdzieś o tym, że fortuna kołem się toczy. Sinusoida gdzieś idzie w górze i mam wrażenie, że też sprzyja regeneracji, na przykład po jakimś ciężkim okresie, momencie, może na przykład takiego wytężonego wysiłku fizycznego czy psychicznego, ale też bym zasugerował, że koło fortuny mówi o łucie szczęścia, o czymś niespodziewanym, co zadzieje się, wydarzy na Waszą korzyść i być może nawet dzięki temu będziecie mogli po prostu sobie odpocząć, Wasze myśli, Wasza głowa mogłaby odpocząć przede wszystkim i gdzieś natrętne myśli albo powiedzmy lęk i niepewność można nawet nie to, że odłożyć na później, po prostu gdzieś to się ulatnia. Tak bym zasugerował. Zobaczcie, przychodzi do Was karta sprawiedliwości i sprawiedliwość może mówić o wadze, ewentualnie właśnie o trygonie powietrza, czyli o bliźniętach, wadze lub wodniku, więc z jednej strony przychodzi do Was Wasza energia, super. Z drugiej strony to też jest informacja, że pewne sprawy gdzieś tutaj, być może nawet sądowe, związane z dokumentami, z nieruchomościami, rozwiążą się na Waszą korzyść. Też jeszcze inna sytuacja, jeszcze inny scenariusz jest taki, wybaczcie, że po prostu jest spokojnie w tym tygodniu i jest balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy stresem a zupełnym relaksem właśnie. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi rycerz mieczy i rycerz mieczy jest dosyć waleczny, no i walczący, ale no on gdzieś tutaj tak bardzo ambitnie podchodzi i walczy w imię jakichś tam sobie narzuconych wartości, powiedzmy, czy jeśli chodzi o jakiś cel. Ale ta karta odchodzi do przeszłości i nie mówię, że macie tutaj lenia w tym tygodniu. Raczej widzę, że wykorzystujecie ten fakt, że rzeczywiście albo macie mniej pracy, mniej obowiązków, być może jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i gdzieś rzeczywiście umiecie wykorzystać relację bądź sytuację, która gdzieś Wam się ostatnio przydarzyła. Może nawet nowa i nie mówię tutaj o jakimś wyrachowaniu strasznym, żeby komuś zaszkodzić, a sobie pomóc. Nie, bardziej mówię o współpracy na wspólną korzyść. Również może nawet finansową. Zobaczcie, Wy tutaj przedstawiacie się jako karta rycerza monet z kolei. I rycerz monet gdzieś tutaj, słuchajcie, pilnuje skarbów na dworze monet.
Więc on ma głowę na karku, on ma tutaj rozplanowane swoje wydatki, on tutaj gdzieś czuje się komfortowo, jak u siebie. I powiedziałbym tak, jeśli chodzi o te niespodziewane sytuacje, na przykład związane z wagą, z bliźniętami, z wodnikiem ewentualnie, lub właśnie z jakimiś nieruchomościami, rozliczeniami, dokumentami, to wy dzięki temu czujecie się po prostu troszeczkę jak osoba doceniona, jak ktoś, kto może teraz porządzić sobie tutaj troszeczkę. Powiedzmy, na przykład, może ktoś chce z wami założyć spółkę. Momento. Rada dla was to 7 buław. 7 buław gdzieś tutaj mówi, żeby wykazać się odwagą, honorem, zaryzykować i pomyśleć przyszłościowo. Być może rzeczywiście jakaś inwestycja bądź relacja, przyjęcie jakiejś propozycji, rzeczywiście tak perspektywicznie, patrząc w przyszłość, na lata, da wam korzyści. Ja zastanawiam się, o co tutaj może chodzić. W czytaniach na wrzesień jest ogólne czytanie, jest czytanie na miłość i uczucia oraz na pracę i finanse. Może tam będzie więcej. Dajcie mi w ogóle znać w komentarzach, czy z kimś to rezonuje. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta 4 kielichów. I słuchajcie, 4 kielichów to jest niepewność, rozmemłanie, zastanawianie się, porównywanie w nieskończoność i nie trzymanie się jakichś swoich ustalonych, jakiegoś toru ustalonego bądź jakiejś decyzji. Tutaj też ta karta mówi dosłownie, żeby nie odrzucać czegoś lub kogoś, bo naprawdę ta znajomość, czy rzeczywiście ta sytuacja, która ma się pomiędzy wami wydarzyć, jest korzystna. Tutaj zobaczcie, 3 kielichy stoją, jeden tutaj tak płynie do tej syreny, więc jest to propozycja. Nie odrzucać propozycji. Wszystkiego naj. Teraz raki. Zapraszam was na czytanie tygodniowe. Jaka będzie dla was ogólna energia? No, może być niespokojny ten tydzień, ale zobaczymy na całość, bo tutaj reszta kart może zupełnie zmienić bieg czytania. Co do was przychodzi, co się pojawia? Może ktoś zagrzmi, jeśli chodzi o relację z osobą taką frywolną, takiego lekkoducha. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie, raki, w tym tygodniu i na początku nowego miesiąca? Słuchajcie, aż strach pomyśleć, gdzie ten czas uciekł. No, coraz szybciej, naprawdę. Przynajmniej mi, nie wiem jak wam. Ale tutaj słuchajcie, przekaz jest niezły. Umiecie zapanować nad chaosem. Umiecie gasić pożary. Umiecie przejmować kontrolę i w ogóle kontrolować sytuację. Rada dla was. No nie pozwolić sobie rzeczywiście na to, aby ktoś przyodziewał maskę osoby miłej, kochanej, która robi maślane oczy i myśli, że dzięki temu wszystko będzie się mu należało, albo wszystko ujdzie na sucho. Czego raczej nie robić, czego unikać?
No nieźle, naprawdę jest nieźle. Wydaje mi się, że... Pardonsik, że... No ale dobra, zaraz. Zaraz, bo się pogubię. A jestem naprawdę tego bliski. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was paź monet. I paź monet może gdzieś sugerować studenta, ucznia, osobę, która rozpoczyna nową drogę. No, czy jeśli chodzi o edukację, czy jeśli chodzi o pracę. I mam wrażenie, że taka osoba może Was momentami irytować swoją bezradnością. Tutaj ewentualnie w negatywie. Ale też paź monet gdzieś tutaj pokazuje, że Wy bardzo chętnie udzielacie innym porad, wsparcia i gdzieś nawet tutaj w momencie, gdy jest irytacja, umiecie gdzieś to, mam wrażenie, uspokoić i zrobić krok do tyłu i pokazać komuś, jak zrobić coś lepiej albo przetłumaczyć coś. Oczywiście nie za wszelką cenę. Na spokojnie. O. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was karta wieży. A karta wieży gdzieś sugeruje coś nieuchronnego, coś niespodziewanego, jakieś huknięcie, zawalenie się i w ogóle pożar. I wydaje mi się, że będzie to bardzo intensywny tydzień, a dookoła Was właśnie same osoby, które albo są leserkami, albo mają dwie lewe ręce, albo po prostu nagle jakieś umiejętności wyparowały i gdzieś tutaj wszystko spoczywa na Waszych barkach. W ogóle powiedziałbym, że jest to dobry czas na to, aby podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian w najbliższej przyszłości w swoim życiu. Tak naprawdę, ale nie pod wpływem emocji, zwolnienie się z pracy, wypowiedzenie mieszkania i tam, nie wiem, rzuceniu partnera, tylko gdzieś zaplanować to tutaj trzeba. Tak naprawdę, krok po kroku. Żeby też nie wszystko naraz, bo uwierzcie mi, że jak zaczniecie wszystko naraz zmieniać, to się pogubicie i będzie tragedia. Najpierw, praca, później relacja, później coś tam i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, przychodzi do Was karta rycerza kielichów, który mógłby pokazywać frywolną, taką radosną, fikuśną osobę, która lubi, właśnie, flirtować, czarować, troszeczkę magik, ale robi to w taki sposób niewinny i powiedziałbym, że w relacji właśnie z taką osobą być może gdzieś tutaj cierpliwość Wam się skończy, ale też raczej w ogólnym rozrachunku widzę, że tutaj przychodzi do Was radość, zadowolenie i pewność, może nawet niepewność, to zaraz. Radość i zadowolenie w związku z tym, że tak świetnie sobie radzicie z gaszeniem pożarów, ustawianiem innych do pionu, ogarnianiem rzeczywistości i pracy w momencie, gdy wszyscy inni są bezradni lub nie wiedzą, jak poradzić sobie z osobami młodszymi lub trudnymi. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 4 mieczy i tutaj w negatywie mogłaby mówić o tym, że kończy się jakieś lenistwo, laba, urlop, odpoczynek i być może właśnie od tego momentu będzie coraz więcej teraz wyzwań. Ale jeśli chodzi o 4 mieczy, to też jest, słuchajcie, to informacja, że uciekła mi myśl. Wiem. W połączeniu z kartą wieży mogłaby mówić, ale nie musi, o kontuzji. I teraz tak, żeby tutaj gdzieś nie było w ten sposób, że tutaj latacie po prostu od jednego pożaru do drugiego i zapominacie, bądź nie macie czasu na to, żeby regularnie się odżywiać, odpoczywać, nawadniać, słuchajcie, uspokajać, bo to może się skończyć tutaj ewentualną kontuzją lub właśnie pogorszeniem samopoczucia, takim wydrenowaniem, powiedzmy, umysłu. Ale zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta cesarza i to jest super, bo cesarz właśnie rządzi, przewodzi, rozstawia po kątach, jest pewny siebie, deleguje i
no słuchajcie, świetnie ogarnia właśnie te wieże, czyli pożary, czyli te niespodziewane sytuacje, które gdzieś tutaj będą miały miejsce. No powiem tak, rządzicie w tym tygodniu, tylko gdzieś niech nie będzie to za cenę własnego zdrowia psychicznego czy fizycznego, po prostu, naprawdę. Czasami ja mam na przykład z tym problem, ale, bo jestem człowiekiem, ale no czasami trudno jest odpuścić po prostu. Odpuścić, dać sobie z czymś spokój, albo odpuścić, no nie wiem co, perfekcjonizm, ambicje. Naprawdę, czasami trzeba wyluzować. W Radzie jest 9 kielichów i z jednej strony ta karta przestrzega przed osobą, która rzeczywiście mogłaby przyodziewać maskę po to, żeby coś sobie ugrać. Maskę osobie miłej, uległej, uśmiechniętej, takiej wiecie, dobrej, pogodnej. Ale też słuchajcie, w ogóle osoby tutaj, która, w ogóle ta karta może mówić o osobie, która gdzieś tutaj w głowie ma, no nic poważnego. Raczej frywolnie podchodzi do rzeczywistości. Z taką osobą się rozprawiać. Ale jeszcze jedna rzecz, tylko chwilencja. 9 kielichów mówi o dogadzaniu sobie i zabawie, radości. Gdzieś tutaj rzeczywiście robić sobie dobrze i nie zapominać o swoich potrzebach. Czy po pracy, czy wieczorami, czy w weekend. Po prostu. Nie pracą, nie ambicją, nie wysiłkiem, tylko człowiek żyje. A w waszym przypadku raki. Czego nie robić, czego unikać? Karta 5 buław. I właśnie jest to karta nie tylko rywalizacji i konfliktu, ale no ja już wam pokażę, zobaczcie. Wieża, 5 buław i cesarz. Tutaj właśnie unikać super hiperambicji, pracy ponad, słuchajcie, swoje możliwości, unikać dokładania sobie tutaj ciężaru w postaci nowych obowiązków, albo rzeczywiście nie pozwalać innym na to. Tutaj też jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że jeśli chcecie osiągnąć jakiś skutek, jakiś rezultat rozmawiając z kimś o czymś ważnym, a podejrzewam, że tak pewnie jest, jak już z kimś rozmawiamy o czymś ważnym, to pamiętajcie, że tutaj do każdego trzeba indywidualnie dobrać sposób rozmawiania, podejścia. Każdy jest inny tak naprawdę. Chociaż paradoks mówi, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszystkiego naj. Teraz lwy. Witam Was na czytaniu tygodniowym. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Na początek nowego miesiąca właściwie. As buław, ogniście i jesteście w swojej energii. Bardzo dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Sama karta wypadła, no więc w takim razie weźmy ją. Pokazała się, więc widocznie tak miało być. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj słuchajcie, tak mi przyszło teraz do głowy, że niedawno ktoś pisał, że długo tasuje. No słuchajcie, tak mam. Poza tym też nie ukrywam, że to długie tasowanie, chociaż to właściwie zależy, bo nie dla każdego jest ono długie. W ogóle tasowanie pomaga mi gdzieś oczyścić, powiedzmy, umysł z poprzedniego czytania. Jak Wy się przedstawiacie? Taka chwila, słuchajcie, skupienia przed czytaniem, po prostu. Jaka będzie dla Was rada, lwy? Słuchajcie, te motocykle to po prostu już też mnie zaczynają doprowadzać do szewskiej pasji.
No, rada, żeby się zabawić i to samo miał poprzedni znak i chyba parę innych poprzednich. Czego nie robić, czego unikać? A no i wszystkiego dobrego dla osób, które jeszcze obchodzą urodziny jakoś na dniach. Fajny tydzień. Fajny tydzień zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają jakieś wakacje, urlopy, albo wracają po wakacjach, po urlopie właśnie z takim zapałem. Bo zobaczcie, z przełożenia jest 6 kielichów i jest to karta, tutaj w tym przypadku, patrząc na całość rozkładu, karta bujania w obłokach, myślenia o niebieskich migdałach, gdzieś takiej swobody i luzu po prostu. I mi się wydaje, że osiągacie to dlatego, że zbliża się jakiś urlop, jakiś odpoczynek, może jakiś wyjazd. Ewentualnie dlatego, że wracacie z urlopu, z odpoczynku i wyjazdu. I jeszcze gdzieś was trzyma taki, ten luz właśnie, taka swoboda, luz blues. 6 kielichów, bujanie w obłokach i raczej taka, zadowolona, frywolna energia. Po prostu. Ale słuchajcie, w ogólnej energii jest dla was as buław, taki ognisty i płonący, ale też kwitnący. I ta karta mówi o pasji, o wigorze, o energii. Również o namiętności pomiędzy wami a waszym partnerem lub partnerką. Być może osobą, z którą spędzacie dużo czasu lub się urlopujecie wspólnie. Być może. I teraz tak, ten wigor, energia i poczucie rzeczywiście, takiej pasji do robienia tego, do wykonywania tego, co robicie, może właśnie wynikać z tego, że jest urlop i macie pasję czujecie energię, jeśli chodzi o urlopowanie się, lub macie rzeczywiście gdzieś zapał do powrotu, na przykład do szkoły lub do pracy, bo były świetne wakacje, bo był odpoczynek, bo można teraz się pochwalić i podzielić wrażeniami, lub kogoś rzeczywiście zainspirować do tego, gdzie to można sobie urlop spędzić, nawet jeśli to jest gdzieś, powiedzmy, banalne miejsce, nie jakieś super egzotyczne, nie wiadomo jakie. Słuchajcie, nie trzeba naprawdę daleko jechać, żeby było git. Przychodzi do was karta rycerza kielichów i tutaj, słuchajcie, ten rycerz pokazany na delfinie właśnie, on jest raczej taki frywolny, zadowolony, ma takie luźne podejście do rzeczywistości. Ewidentnie gdzieś tutaj może coś świętować, dlatego że tutaj dzierży po prostu w dłoni kielich i wznosi go ku górze. I powiedziałbym, że zadowolenie dla lwów jest. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że jeszcze taki przekaz dla osób, które mają do czynienia z kimś lekceważącym, takim pełnym nawet pogardy jakiejś i takiego braku szacunku do waszej osoby, tutaj jest rozprawienie się i koniec rzeczywiście iluzji, bo gdzieś tutaj na to sobie nie pozwolicie. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi karta sprawiedliwości z kolei. I ta karta właśnie, patrząc na całość rozkładu, mówi o takiej konieczności kontrolowania sytuacji, uważania na to, co mówicie, jak się zachowujecie. Ta karta odchodzi do przeszłości, więc mówi o zakończeniu sytuacji, w której czujecie, że jest dużo na waszych barkach i bardzo dużo od was zależy. Po prostu macie totalny luz w tym tygodniu i to nie jest ważne, czy jest urlop, czy nie ma urlopu. Po prostu taka jest wasza energia. Jeśli chodzi o odniesienie do rzeczywistości, czy ona jest w szkole, w pracy, na wyspie jakiejś egzotycznej, czy w lesie lub na wsi, gdzieś u rodziny lub znajomych. Tak bym powiedział. Nie trzeba tak bardzo się tutaj nastarać, żeby gdzieś było stabilnie. Bo w ogóle jest, a już zwłaszcza w waszych głowach.
Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 7 buław i jest to odwaga. No już mi się mózg lasuje. Ostatnim znakiem jesteście, ale jest to karta związana z odwagą, z honorem, z umiejętnością postawienia na swoim. Więc jeśli chodzi o te osoby, które mają bardzo pogardliwe, frywolne i takie nieszanujące podejście do rzeczywistości lub do osób bliskich, no to tutaj rzeczywiście wy nie zwlekacie na to, aby zwrócić komuś uwagę, żeby z kimś porozmawiać, postawić do pionu. 7 buław też mówi o tym, że odgradzacie się od rzeczywistości bujaniem w obłokach, co akurat w tym tygodniu gdzieś wam daje dużo frajdy. Być może też, słuchajcie, jesteście przed samym urlopem i gdzieś macie mnóstwo energii, dlatego że gdzieś was bardzo motywuje to, że zaraz będzie wolne. Słuchajcie, w Radzie jest dla was 9 kielichów i po pierwsze ta karta mogłaby znowu pokazywać lekceważącą osobę lub taką, która nakłada maski dla swoich korzyści. Z taką osobą się ewidentnie rozprawić i nie pozwalać, żeby was ktoś tutaj w bambuko robił. Absolutnie nie. Nie w tym tygodniu, nie z tymi kartami. To jest właściwie takie bardzo ciekawe, bo z jednej strony jest tutaj dużo bujania w obłokach, ale z drugiej strony takiego ognistego temperamentu i konkretu. 9 kielichów też sugeruje robienie sobie dobrze, zabawę i po prostu dbanie o siebie. Najprawdopodobniej jeśli chodzi o takie przyjemności cielesne, typu pyszne jedzenie, ulubione napoje, desery itd., itd. Nie szczęście sobie tego w tym tygodniu. Czego nie robić? Czego unikać? Król mieczy. Król mieczy to bliźnięta waga lub wodnik, przedstawiciel tego trygonu. Osoba wyniosła, trudna, która być może karze was na przykład ciszą, jakimś fochem, albo w ogóle osoba, która nie umie mówić o swoich emocjach i przez to się na przykład zamyka lub ucieka od rozmowy. Wy nie unikajcie. Bądźcie mądrzejsi, bądźcie dojrzalsi. Król mieczy też, co mówi? No tak, żeby w tym tygodniu za bardzo się nie wysiłkować, wiecie jak? Tak psychicznie. Pozwolić głowie odpocząć. Obojętnie co by się działo, gdzieś tutaj należy tak czynić, żeby w głowie był spokój. Czy, już nawet nie będę wymyślał, bo zaraz się zapętlę. Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i zapraszam do sprawdzania czytań na wrzesień, które już są na moim kanale. Tutaj wszystko podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również znajdziecie przydatne linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.